Na film Kobieta samotna Agnieszki Holland z 1981 roku możemy spojrzeć z co najmniej dwóch perspektyw i chyba warto właśnie tak byłoby ująć ten film. Czyli z jednej strony w perspektywie twórczości w ogóle filmowej Agnieszki Holland, bo to też jest film w jakiś sposób przełomowy z punktu widzenia takiej jej biografii twórczej. I z drugiej strony z punktu widzenia dużo szerszego kontekstu społeczno-politycznego i tego, jakie on ma przełożenie na historię filmu polskiego. Film Kobieta samotna był realizowany w 1981 roku i już to oczywiście naprowadza nas na taki odpowiedni trop, jeśli chodzi o ten kontekst społeczno-polityczny, ponieważ jest to jeden z tych filmów, które ze względu na to, że ich premiera zbiegła się, czy też tylko minimalnie poprzedzała wprowadzenie stanu wojennego, film ten miał swoją faktyczną premierę dopiero w 1987 roku, ponieważ został w momencie wprowadzenia stanu wojennego uznany za niedopuszczalny do ogólnej dystrybucji, mimo że miał to być w założeniu film telewizyjny, w związku z tym też ta dystrybucja miała przebiegać na zupełnie innej zasadzie niż w przypadku produkcji kinowych. Na tej zasadzie możemy Kobietę samotną porównać, czy jakby losy samego filmu, nie losy fabuły filmowej, tylko losy samego filmu porównać z Przesłuchaniem Bugajskiego, bo te dwa filmy świetnie pokazują nam tę sytuację polskiego kina tuż po wprowadzeniu stanu wojennego, kiedy dochodzi do takiego bardzo brutalnego cięcia, można by było powiedzieć. To jest takie wyraźne pęknięcie w historii polskiego kina. Wielu filmów nie udało się skończyć, wiele filmów zostało zdjętych z ekranów, wiele filmów w ogóle na ekrany nie trafiło. Możemy się zastanawiać, dlaczego taki los spotkał też film Kobieta samotna, dlatego że kiedy oglądamy go, zwłaszcza współcześnie, to wydaje się, że on nie jest filmem wprost politycznym, czy też nie jest filmem, który by wręcz jakoś bardzo wprost odnosił się do zastanej sytuacji politycznej. Chociaż oczywiście musimy pamiętać, że w tej sytuacji, w sytuacji roku 1981, cały kontekst społeczny stawał się natychmiast kontekstem politycznym i wydaje się, że kiedy nawet dziś oglądamy ten film, warto jest właśnie z tej strony na ten film spojrzeć. Z tym filmem mamy jeszcze jeden problem. Czy zaliczamy Kobietę samotną do kina moralnego niepokoju, czy nie? Z jednej strony moglibyśmy jak najbardziej ten film uznać za taką jedno z końcowych dzieł kina moralnego niepokoju, chociażby dlatego, że możemy też spojrzeć na ten film jako na taką pewną kontynuację, chociaż oczywiście nie fabularną, ale problemową na pewno, bardzo ważnego wcześniejszego filmu Agnieszki Holland, czyli Aktorzy prowincjonalni z 1978 roku. To jest film, w którym Holland po raz pierwszy tak mocno i w centrum postawiła to zagadnienie prowincji, tylko że prowincji rozumianej nie tylko jako pewna przestrzeń geograficzna, czy nawet taka geopolityczno-społeczna, ale też jako pewna przestrzeń mentalna, jako pewna wrażliwość, jako takie miejsce również pewnej tradycji kultury. Tak? I Kobieta samotna jest taką właśnie swego rodzaju kontynuacją refleksji o tych środowiskach. Tak? Jeśli przyjmujemy, że Aktorzy prowincjonalni to jeden z takich klasycznych filmów kina moralnego niepokoju, to być może warto byłoby też Kobietę samotną, mimo tej dużo spóźnionej premiery, przesunąć właśnie w stronę kina moralnego niepokoju. Jeśli chodzi, bo wspomniałam na początku o tym kontekście biograficznym, on jest tutaj rzeczywiście istotny dla wielu w ogóle twórców polskiego kina, którzy zwłaszcza tych młodszych, tego młodszego pokolenia, którzy debiutowali w latach 70., tak jak Kieślowski, jak Bugajski, jak Felix Falk. Wprowadzenie stanu wojennego jest wydarzeniem przełomowym również z tego względu, że wielu z nich decyduje się na realizację swoich filmów za granicą. I tak jest też w przypadku Agnieszki Holland. Kobieta samotna to jest właściwie ostatni jej taki pełnometrażowy film fabularny, który zrealizowała w Polsce. Oczywiście przed transformacją, czyli przed 1989 rokiem. I później będzie realizowała swoje filmy w Niemczech, we Francji i w Stanach Zjednoczonych. To jest też o tyle ważne, że to jest jednocześnie ostatni film z tego okresu, który tak bezpośrednio dotyka sytuacji polskiego społeczeństwa. To jest bardzo interesujące, że Holland będzie stopniowo coraz bardziej uniwersalizowała problematykę swoich filmów. Sięgała po tematy, które będą już zupełnie niezwiązane z
z kulturą polską, no z bardzo ciekawym wyjątkiem Zabić księdza z 1988 roku, który jest filmem bardzo wyraźnie odnoszącym się oczywiście do realiów PRL i do konkretnych wydarzeń. Natomiast Kobieta samotna w tej perspektywie okazywałaby się, chociaż oczywiście trochę wbrew zamierzeniom samej reżyserki, takim filmem podsumowującym jej spojrzenie właśnie na polską prowincję, tak, na polskie społeczeństwo końca lat 70., początku lat 80., właśnie to społeczeństwo ulokowane gdzieś poza centrum, poza tym centrum rozumianym również jako takie centrum problemowe, powiedzmy, czy centrum wszystkich wydarzeń, najważniejszych wydarzeń politycznych czy gospodarczych. Jeśli chodzi o samą fabułę tego filmu, to możemy zwłaszcza aż do dwóch końcowych scen tak naprawdę mieć wrażenie, że oglądamy film bardzo prosty, bardzo skromny, taki niemal ascetyczny, zrealizowany w technikach praktycznie paradokumentalnych, z takim mocnym skupieniem na takim codziennym wymiarze rzeczywistości, która rzeczywiście jawi się jako wyjątkowo ponura. Tak? Ta tonacja tego filmu, właściwie rozpoznajemy ją bezbłędnie w pierwszych scenach i ona aż niemal do ostatniej sceny filmu nie ulegnie właściwie zmianie. Akcja filmu toczy się wprawdzie we Wrocławiu, ale szczerze mówiąc trudno jest, oglądając film, jakkolwiek się zorientować, że to właśnie tam akcja tego filmu się rozgrywa, ponieważ to ma być takie umowne miejsce wszędzie, czyli nigdzie, tak naprawdę. Tak? To jest taka przestrzeń, która przede wszystkim jest przez Holland problematyzowana jako przestrzeń społeczna, a nie jako konkretne miejsce na mapie. Tytułowa bohaterka, kobieta samotna, czyli Irena, grana przez Marię Chwalibuk, jest, no właśnie, jest kobietą samotną pod każdym względem. To jest ten ciekawy moment, kiedy możemy się zastanowić, czy powinniśmy raczej ten film odbierać w takich kategoriach ściśle realistycznych, takiego mocnego kina społecznego, zaangażowanego właśnie w tę problematykę społeczną, a tym samym osuwającym się też w stronę takiego zaangażowania politycznego, czy może właśnie powinniśmy traktować ten film troszeczkę bardziej jako pewną metaforę, bo czym tutaj jest tak naprawdę ta samotność? Z jednej strony w filmie odnajdziemy bardzo wiele takich scen, które sugerują nam, że bohaterka jest samotna ze względu na system, w którym przyszło jej żyć, ze względu na świat, który ją otacza. Ten świat ją permanentnie wyklucza. Ona wprawdzie ma pracę, jest listonoszką, ale w tej pracy właściwie wszyscy nią pomiatają, mówiąc zupełnie dosłownie, z troszeczkę niezrozumiałych dla nas przyczyn. Tak? Podobnie jej dziecko, ona jest samotną matką, jej syn również w szkole jest nieustannie oskarżany o jakieś mniejsze czy większe przewiny. Zresztą scena podczas wywiadówki w szkole jest tutaj bardzo znamienna, bo to jest jeden z nielicznych momentów, kiedy Irenie, mówiąc wprost, puszczają nerwy. Kiedy rzeczywiście widzimy ją jako taką, która nie jest w stanie już zaakceptować dłużej tej sytuacji, w której się znalazła. Wybiega z tej sali lekcyjnej z krzykiem, że tutaj wszyscy są przeciwko mnie i przeciwko mojemu dziecku, wszyscy nas o wszystko oskarżają, tylko dlatego, że nikt za mną nie stoi. I samo to sformułowanie "nikt za mną nie stoi" wydaje się w przypadku tego filmu bardzo znaczące. Bo za tą bohaterką nie stoi nikt w takim właśnie sensie, że ona nie ma żadnych znajomości, nie ma żadnych znajomości w żadnych urzędach, nie ma żadnych znajomości na jakichś niższych czy wyższych, tym bardziej szczeblach władzy, nie ma znajomości w spółdzielni, w związku z tym nie może doprosić się o jakieś lepsze mieszkanie i mieszka w zupełnie fatalnych warunkach, co więcej jest sąsiadem, który nieustannie jakoś robi jej na przekór, nie wiem, odłączając prąd chociażby, czy różne sposoby utrudniając życie. Ale możemy też powiedzieć, że za tym stwierdzeniem "nikt za mną nie stoi" kryje się jeszcze jakieś inne rozpoznanie. Znaczy, że to jest taki moment, w którym my widzimy, że ta kobieta jakby ma też pewien rodzaj takiej egzystencjalnej samoświadomości. Tak? Tu nie chodzi być może wyłącznie o krytykę systemu, tu nie chodzi być może wyłącznie o to, że w tym filmie Agnieszka Holland pokazuje taką właśnie twardą rzeczywistość takiej degrengolady PRL-u, tak? Takiej sytuacji, w której rzeczywiście przeciętny obywatel nie ma w ogóle dokąd się zwrócić i znikąd nie może liczyć na pomoc, ponieważ kompletnie jest ignorowany, ale być może jest to też film o wiele bardziej uniwersalny, właśnie wskazujący na kondycję kobiety samotnej. Tak? Takie pytanie o to, co to w ogóle znaczy być kobietą samotną i jak ta kobieta może próbować przekroczyć tę swoją kondycję, bo w pewnym momencie w filmie my widzimy taką próbę. W tym filmie pojawia się wątek, który może nam się wydawać niemal wątkiem melodramatycznym. Tak? Mamy taki przykład bardzo trudnej relacji
miłosnej, próby zbudowania jakiegoś związku tak naprawdę z niepełnosprawnym mężczyzną, z Jackiem, który jest grany przez Bogusława Lindę. I sam sposób budowania tej relacji pokazuje nam doskonale, jak niesamowicie trudny to jest proces. Znaczy, jak bardzo trudno jest wyjść z tej samotności, w której już się ugrzęzło z bardzo różnych przyczyn zapewne, w dużej mierze przyczyn losowych i jakoś zupełnie przez bohaterkę niezawinionych. Ja też podkreślam tę relację pomiędzy bohaterką a właśnie tym mężczyzną, bo ta relacja jest dla niej samej jakoś tam zaskakująca, ale jednocześnie to są chyba najtrudniejsze dla widza sceny tak naprawdę. Znaczy do momentu, kiedy ona jest zupełnie sama, kiedy my widzimy ją w takich jej codziennych zmaganiach, w pracy, w sklepie, dźwigającą tę ciężką torbę listonoszki, tak, użerającą się z sąsiadem, próbującą jakoś właśnie zapanować nad tą rzeczywistością, która jej się cały czas jakoś tak wymyka z rąk, to rzeczywiście możemy mieć takie wrażenie, że oglądamy to wszystko jednak z pewnego dystansu. Tak? To znaczy mimo że Holland wrzuca nas bardzo szybko w taką intymność, w prywatność. Już pierwsze sceny pokazują tę kobietę w jej prywatnej przestrzeni, pokazują ją w momencie, kiedy budzi się, wstaje rano, budzi swoje dziecko, przygotowuje dziecko do szkoły, siebie do pracy, takie zupełnie codzienne czynności. To jednak możemy jeszcze mieć wrażenie, że tutaj ta bohaterka pełni trochę taką funkcję, jak często pełnił bohater w kinie moralnego niepokoju. Czyli jest z jednej strony bardzo sobą, ale z drugiej strony jest, nie chcę powiedzieć od razu symbolem, ale wskazuje na pewien szerszy problem, tak? Że jest też nośnikiem pewnych szerszych znaczeń, szerszych też kontekstów. Ale w momencie, kiedy my zaczynamy widzieć, jak zawiązuje się ta relacja między Ireną a Jackiem, to czujemy, że pewna granica prywatności, pewna granica intymności zostaje przekroczona. Że my już nie mamy wątpliwości, że tu naprawdę chodzi o tę konkretnie kobietę i o tego konkretnie mężczyznę. Scena, trzeba by ją było nazwać sceną erotyczną, tak? Scena pokazująca relację seksualną pomiędzy nimi, jest sfilmowana w sposób tak realistyczny, że powoduje w widzu, myślę nawet współcześnie, niezależnie od tego, do jakiego typu obrazów filmowych jesteśmy przyzwyczajeni, powoduje, myślę, że co najmniej pewien dyskomfort. Tak? Mamy bardzo duży problem z zaakceptowaniem tego sposobu pokazywania seksualności, który opiera się na takim weryzmie. Tak? To nie jest piękna kobieta, to nie jest piękny mężczyzna, to nie jest piękne mieszkanie, to nie jest piękne łóżko. To jest sytuacja, która momentami wydaje się wręcz obrzydliwa. Tak? Nawet nie sama ich relacja, ale miejsce, w którym oni się znaleźli. I to jest rzeczywiście strasznie trudne i to jest chyba taki moment zwrotny w tym filmie, którego początkowo możemy nawet nie wyczuć, ale który bardzo wyraźnie prowadzi nas w stronę takiego podwójnego finału tego filmu. Ja oczywiście nie chciałabym tego finału w żaden sposób zdradzać, natomiast wydaje się, że warto jest oglądać ten film, zastanawiając się, w którym momencie on wymyka się takiej konwencji realistycznej. Bo ta konwencja początkowo wydaje się, że jest nieprzekraczalna. Rzeczywiście jesteśmy tu i teraz, w tej współczesnej Polsce początku lat 80., gdzieś właśnie poza centrum, ale jednak w jakimś mieście, jesteśmy w stanie sobie te realia jakoś w miarę precyzyjnie odtworzyć i rozrysować. I to są i realia społeczne, i takie ekonomiczne po prostu. Ale w momencie, kiedy w tej kobiecie, kiedy w Irenie rodzi się jakaś potrzeba ucieczki, wyjścia poza to, co jest, wyjścia poza tę rzeczywistość, to jednocześnie w filmie dokonuje się takie samo wyjście poza konwencję realistyczną. I to się wydaje chyba najbardziej jakoś zaskakujące i jednocześnie to jest ten moment, kiedy ten film z coraz większym trudem można zaliczać do kina moralnego niepokoju, bo to jest moment, kiedy my zaczynamy widzieć ten film jako pewną dużo szerszą metaforę, kiedy zaczynamy się zastanawiać nad sensem konkretnych działań podejmowanych przez bohaterkę, a przede wszystkim przez Jacka, przez tego mężczyznę, z którym ona jest związana. Sam finał filmu jest bardzo taki otwarty, bardzo niejednoznaczny i co jeszcze bardziej zaskakujące, wprowadzający zupełnie inny język filmu. Nagle film, który do tej pory był filmem bardzo szorstkim, bardzo prostym realizacyjnie, z takim minimalnym nasyceniem estetycznym. Tak? Te zdjęcia wydają się takie absolutnie werystyczne, właśnie, tak jak wspominałam na początku, niemal paradokumentalne. Nagle pojawia się element animacyjny. Bez zdradzania
na czym ten element animacyjny polega, co my w tej formie widzimy, no, warto zastanowić się w ogóle nad samym sensem zastosowania takiego rozwiązania estetycznego, bo ono wydaje się, że nie ma tutaj wyłącznie jakiegoś takiego sensu, nie wiem, nostalgiczno-sentymentalnego, że tutaj chodzi o coś zdecydowanie więcej, o taki moment, w którym Holland pokazuje, że również pewien sposób myślenia o kinie jakoś jest przez nią samą przekroczony, tak, że ona gdzieś szuka już zupełnie jakichś nowych sposobów, chociaż warto też pamiętać o tym, że często to zakończenie, często samo zastosowany właśnie ten chwyt animacyjny bywa interpretowany w takim kontekście kina kobiecego, tak, że oto Agnieszka Holland, która na początku realizuje film, który wydaje się być taką niemal taką właśnie twardą ręką, bez żadnego sentymentalizmu realizowany, nagle osuwa się w taką jakąś łagodność, w jakiś taki delikatny, sentymentalny wydźwięk. Nie byłabym do tego przekonana, ale z całą pewnością warto zastanowić się nad ostateczną wymową dwóch tak naprawdę ostatnich scen, bo można powiedzieć, że ten film, co też jest dość zaskakujące jak na kino moralnego niepokoju, ma wyraźnie dwa zakończenia i oba pozostawiają widza z taką koniecznością zinterpretowania całości filmu na nowo z tych dwóch zaznaczonych w zakończeniu perspektyw.